Wielu akwarystów spędza lata na walce z mętną wodą, nie zdając sobie sprawy, że krystaliczna przejrzystość, przy której ryby wyglądają jakby lewitowały w próżni, nie jest efektem posiadania najdroższego filtra, ale wynikiem stabilizacji procesów mikrobiologicznych. Powiem więcej. Często nasza własna nadgorliwość i ciągłe dolewanie nowej chemii sprawiają, że woda pozostaje mleczna lub żółta, ponieważ niszczymy naturalną strukturę biologiczną zbiornika. Uzyskanie efektu wody, której, nazwijmy to, nie widać, wymaga zrozumienia różnicy między klarownością mechaniczną a stabilnością chemiczną, gdzie ta druga jest znacznie ważniejsza dla zdrowia całego ekosystemu. Prawdziwy sekret nie leży w butelce z uzdatniaczem bakteryjnym, lecz w precyzyjnym zarządzaniu tym, co dzieje się na poziomie mikroskopijnym wewnątrz wkładów filtracyjnych. Ale powiem od razu, że teraz byłbym największym z hipokrytów, gdybym powiedział, że preparatów bakteryjnych nie używam, dlatego że przyznaję się od razu, bez bicia używam. Moim ulubionym preparatem jest preparat firmy Arka Special Blend. Śmierdzi to jak gnojówka, ale naprawdę działa doskonale. Ale dodanie tego specyfiku do akwarium to nie wszystko. A więc na czym polega sekret krystalicznej wody w akwarium? I właśnie w tym odcinku postaram się Wam to wyjaśnić. Aquascaping TV. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Postaram się temat filtracji rozłożyć na czynniki pierwsze i dokładnie w prostym języku Wam wszystko opowiedzieć. Bez zbędnych naukowych wywodów, ale niekiedy trzeba będzie coś w miarę mądrego powiedzieć. Albo chociaż nazwać. Ale jedno jest pewne. Kiedy dotrwasz do końca tego filmu, będziesz wiedział, jak postępować z filtracją w Twoim akwarium. Filtrację wody w akwarium dzielimy na 3 główne płaszczyzny: mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Zmętnienie, zanieczyszczenie mechaniczne to nic innego jak unoszące się w toni wodnej resztki obumarłych roślin oraz detritus. Tutaj najczęstszym błędem jest poleganie na wyłącznie standardowych gąbkach, które mają zbyt duże pory, by zatrzymać najmniejsze frakcje pyłu. Dobrym i tanim rozwiązaniem jest gęsta wata filtracyjna, która potrafi wychwycić cząsteczki o wielkości zaledwie kilku mikronów, ale należy to rozwiązanie traktować wyłącznie jako doraźne, ponieważ wata szybko się zapycha i odcina przepływ tlenu do bakterii. Kiedy widzimy w naszym akwarium jakieś zanieczyszczenia mechaniczne, o których już wcześniej mówiłem, to po prostu na kilka dni dajemy watę, a następnie ją wyciągamy. Według mnie znacznie poważniejszym problemem jest zmętnienie biologiczne, czyli tak zwany zakwit pierwotniaków, objawiający się tak zwaną mgłą w akwarium. Już kilka filmów o tym zjawisku zrobiłem, możecie sobie wyszukać, a teraz bardzo krótko. To bardzo częsty problem. Statystyki pokazują, że dotyka on ponad 60% nowo założonych zbiorników oraz tych, w których doszło do gwałtownego zachwiania cyklu azotowego. Można powiedzieć, że dowodem na to jest gwałtowny wzrost bakterii heterotroficznych, które namnażają się w toni wodnej, gdy mają pod dostatkiem pożywienia w postaci rozkładającej się materii organicznej. Ale dlaczego i kiedy tak się dzieje? Już tłumaczę. Znienawidzona przez wielu mgła akwarystyczna pojawia się wtedy, kiedy te właśnie bakterie heterotroficzne nie mają konkurencji w postaci osiedlających się bakterii nitryfikacyjnych.
Nie przykuwałbym do tego większej uwagi na początku, na starcie nowego zbiornika. Namnożą się bakterie nitryfikacyjne, cykl azotowy się zamknie i zmętnienie zniknie. Mętna woda w dojrzałym akwarium to bardzo zły znak dla całego ekosystemu. To oznacza, że coś zachwiało całą biologią akwarium. Wtedy należy przeanalizować, co robiliście inaczej niż zwykle, albo po prostu czego nie robiliście, a wcześniej to robiliście. Teraz porozmawiamy o takiej bardzo ważnej gałęzi filtracji, czyli filtracji chemicznej. Niekiedy w naszym filtrze i naszym akwarium tak jest, że zawodzi biologia i do tego mechanika. Wtedy należy wytoczyć ciężkie działa. Kiedy biologia i mechanika zawodzą w kwestii koloru wody i przejrzystości, do gry wchodzi filtracja chemiczna. Najczęściej mówimy o tym wtedy, kiedy woda w akwarium często przypomina słomkowy lub herbaciany odcień, co jest wynikiem obecności garbników i substancji humusowych uwalnianych przez korzenie czy niektóre podłoża. Wiem, niektórym się to podoba, nawet niektórzy ten efekt specjalnie chcą uzyskać. Na przykład przy tworzeniu zbiorników Blackwater. Ale co kiedy to się pojawia, a chcemy mieć krystalicznie czystą wodę? Wtedy należy pomyśleć nad użyciem pewnych substancji chemicznych. Ale od razu mówię, że większość gatunków ryb uwielbia takie warunki. Bardzo dobrze się wtedy czuje, ale nam może to przeszkadzać. Najczęściej w takich przypadkach używamy węgiel aktywowany. To klasyczne rozwiązanie, które dzięki swojej porowatej strukturze absorbuje różnego rodzaju barwy i resztki leków. Jednak jego skuteczność drastycznie spada już po 2 tygodniach, a nasycony węgiel może zacząć wtedy oddawać zanieczyszczenia z powrotem do wody. A więc informacja dla wszystkich tych, którzy o tym nie wiedzieli. Nie trzymamy węgla aktywowanego w filtrze, na przykład po podaniu leków wiecznie. Należy to wyrzucić. Wiem, że są też takie osoby, które zostawiają specjalnie węgiel aktywowany, żeby się tam osiedlały bakterie nitryfikacyjne. Pomysł wydaje się ok, ale jak użyjesz tego węgla, żeby na przykład zmniejszyć zmętnienie wody? Jeżeli użyjesz węgiel aktywowany po chorobie, żeby wyciągnąć stamtąd resztki leków, to ja bym tego jednak nie zostawiał w filtrze. Znacznie nowocześniejszym i wydajniejszym rozwiązaniem są syntetyczne absorbenty, takie jak Purigen. Nie chciałbym, żeby to było odebrane za jakąś reklamę, ale mówiąc Purigen, to od razu wszyscy wiedzą, o czym mówimy. Ale są różne tego typu preparaty na rynku. Działają one na zasadzie wymiany jonowej, wychwytując organiczne zanieczyszczenia, zanim one zostaną przerobione na amoniak. A tym samym efektem ubocznym, że tak powiem, jest krystalicznie czysta woda. Analizy laboratoryjne potwierdzają, że zastosowanie wysokiej jakości żywic polimerowych pozwala obniżyć poziom zanieczyszczeń organicznych, uwaga, o ponad 80% w ciągu zaledwie kilku godzin. A efektem tego jest niemal natychmiastowo krystalicznie czysta woda. Ale teraz będzie najlepsze. Co by nie mówić, wasza cierpliwość i pozostawienie akwarium samemu sobie jest najlepszym antidotum na brudną wodę w twoim akwarium. Chyba najprostszym i takim ostatecznym krokiem do uzyskania wody o przejrzystości powietrza jest doprowadzenie do stanu, w którym to sama natura i biologia dba o czystość w twoim akwarium. W dojrzałym akwarium tworzy się specyficzny biofilm, który pokrywa wszystkie powierzchnie, w tym też wkłady filtracyjne. Bakterie te wydzielają naturalne biopolimery, które działają jak klej, powodując flokulację, czyli łączenie się drobnych zanieczyszczeń w większe skupiska,
które następnie łatwo osiadają na dnie lub po prostu są wciągane do naszego filtra. Z mojego doświadczenia wynika, że zbiorniki o dużej objętości mediów biologicznych wysokiej jakości, takich jak ceramika, o wysokiej porowatości, mają naturalnie klarowniejszą wodę bez użycia jakiejkolwiek chemii. To właśnie stabilna kolonia bakterii nitryfikacyjnych odpowiada za to, że woda jest przejrzysta nie tylko dla oka, ale i bezpieczna dla ryb. Wielokrotnie mówiłem Wam, że wodę należy podmieniać, ale zawsze należy to robić z głową. Każda zbyt duża podmiana wody, czyszczenie w tym samym momencie filtra, a w zasadzie mediów filtracyjnych pod kranem, czy przerybienie notoryczne ryb, zniszczy ten delikatny mechanizm, co prowadzi do nawrotu zmętnienia wody. Pamiętajcie, że zawsze kluczem jest w akwarystyce cierpliwość. Kryształowa woda w nowym akwarium bez wspomagaczy bakteryjnych pojawia się często dopiero po 3 miesiącach od startu akwarium. Dlatego na przykład ja używam często tych wspomagaczy bakteryjnych. Taka główna myśl przewodnia, którą warto wyciągnąć z dzisiejszego materiału, brzmi następująco. Krystaliczna woda w Twoim akwarium to wynik harmonii, a nie walki z naturą przy pomocy agresywnych środków. A Twoja cierpliwość w tej walce na pewno pomaga. W dzisiejszym odcinku dużo mówiliśmy o filtrach, mediach filtracyjnych i filtracji, ale muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. W zasadzie lepiej to powiedzieć na końcu niż wcale. Wbrew powszechnej opinii to nie filtr, lecz podłoże stanowi największą biologiczną, w cudzysłowie, oczyszczalnię akwarium. To właśnie w nim rozwija się ogromna ilość pożytecznych bakterii tlenowych i beztlenowych odpowiedzialnych za rozkład związków organicznych i przemianę toksycznych substancji w azotyny, a następnie w azotany, które są pobierane przez rośliny. I właśnie w ten sposób cykl azotowy się zamyka. Mechaniczne oczyszczanie watą daje natychmiastowy efekt. Żywice syntetyczne usuwają przebarwienia, ale to tylko stabilna i nienaruszona biologia w filtrze i w Waszym podłożu pozwala utrzymać ten stan na lata. Kolejny raz przypominam, że krystalicznie czysta woda, nawet można powiedzieć taka sterylna woda, nie zawsze jest dobra dla naszych roślin i ryb. Pamiętajcie, że akwarystyka to też sztuka kompromisu, dlatego warto niekiedy trochę przymknąć na pewne rzeczy oko. Jeśli macie swoje sprawdzone patenty na walkę z mętną, brudną wodą, dajcie oczywiście koniecznie znać o tym w komentarzach. Chętnie przeczytam, może nawet czegoś się sam dowiem. Chciałbym, żeby ten kanał Aquascaping TV był takim hubem wymiany informacyjnej. Nie tylko może coś ja niekiedy ciekawego Wam opowiem, ale też warto, żebyście Wy też pisali, co o tym sądzicie. Kciuk do góry, subskrypcja i lecimy z kolejnym odcinkiem w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że wszyscy będą obecni. Cześć!